Cześć, witam Was w kolejnym ogrodowym odcinku na kanale Rootblock. Tym razem przyglądamy się nowościom od Dreamy, model A3 AWD Pro 2500, czyli kosiarka, która wygląda groźnie i naprawdę dużo potrafi. Zapraszam na recenzję. Zaczynamy oczywiście od konstrukcji samego urządzenia i tutaj widzimy dużą zmianę. Ta kosiarka bardziej przypomina mały go-kart niż robot koszący, no i też od razu mówi, że jest przeznaczona do większych powierzchni. 2500 oczywiście, jak to w nazwach modeli kosiarek, bierze się od maksymalnych możliwości, jeśli chodzi o obszar koszenia. 2500 do 2500 m2, mamy jeszcze model 3500 i 5000, czyli jest on w stanie kosić do 5000 m2. My mamy ten najbardziej podstawowy, co i tak jak na nasz areał testowy jest aż nadto. Powiedziałem Wam, że ta kosiarka wygląda jak go-kart, dlatego że zobaczcie, tutaj mamy taki duży zderzak razem z imitacją karbonu, który dodatkowo chroni i kosiarkę, i nasz ogród. Do tego cała konstrukcja, no wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Jeśli chodzi o systemy, tutaj też zmiany i nowości. OmniSense 3.0, który w tej chwili rozpoznaje aż do 300 obiektów w naszym ogrodzie. Mamy tutaj dwie kamery, które są oczywiście wsparte przez AI, no i mamy także lampę LEDową, która doświetla teren w nocy i tym samym raz, że na przykład pozwala zapobiec spotkaniu z jeżem, a dwa, że cały czas pozwala kosiarce pracować nawet po zmroku. Centralna część urządzenia to oczywiście czujnik OmniSense, który jest po prostu lidarem i który mapuje cały czas nasz ogród w 360 stopniach. On ma zasięg do 70 metrów, no i oczywiście będziecie mogli też zobaczyć, jak kosiarka widzi ten ogród, bo Dreamy to pokazuje w aplikacji. Idąc dalej, raczej klasyka, błyszcząca obudowa razem z matowymi bokami. Fajnie, że te boki są matowe, bo tutaj najczęściej kosiarka jednak spotyka się z jakimiś krawędziami. Tutaj najłatwiej też ją zarysować, więc spoko, że tutaj jest matowo. Tutaj jest błyszczącą, poszli po prostu bardziej w design. No i oczywiście pod klapką mamy wyświetlacz kolorowy po polsku, razem z komunikatami po polsku, zarówno głosowymi, jak i tekstowymi. No i oczywiście podstawowy panel sterujący, czyli mamy pokrętło, no i 4 przyciski. Przycisk awaryjny, żeby spełniał standardy bezpieczeństwa, no i czujnik deszczu. Jeśli chodzi o tył, on nawiązuje do poprzednich kosiarek, zarówno A1, A2 też miały takie fajne pasek LEDowy. On troszeczkę już mniej przypomina sportowe auto niemieckiej marki, natomiast całość została zachowana. No i koła. Mamy teraz napęd na 4 koła, więc każde koło jest napędzane niezależnie. No i z tyłu mamy napęd z kolcami, no a z przodu mamy koła, które pozwalają tej kosiarce zawrócić w miejscu. Jeśli chodzi o manewrowanie, to nawet ten gabaryt nie będzie jej przeszkadzał, on będzie nadal bardzo zwinna, no i przede wszystkim też bardzo sprytna, dlatego że słuchajcie, ona jest w stanie pokonać wzniesienia do 80%, czyli w okolicach 38 stopni, więc to nachylenie już jest takie, że nam byłoby ciężko wejść pod taką górę, a ona powinna pod nią podjechać. No i zobaczmy jeszcze pod spodem. Mamy zawieszenie, normalnie prawilne zawieszenie, które pozwala pokonywać tej kosiarce przeszkody o wysokości do 5 cm. Jeśli natomiast chodzi o koszenie, mamy tutaj 2 talerze tnące razem z 3 nożami na każdym z talerzy, czyli łącznie 6 noży i szerokość koszenia 40 cm, więc ta szerokość koszenia jest naprawdę duża. No przy tych areałach już ona musi po prostu dużo tej trawy zbierać, żeby no nie kosiła 100 lat. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o wymianę noży, to jest ten system bez śrubek, więc nie musimy tutaj nic odkręcać, wystarczy, że wciśniemy, zdejmujemy osłonkę, zdejmujemy nóż i łatwo w ten sposób nóż wymienić. Ostrzy w zestawie mamy 18, czyli bez problemu na 3 wymiany one wystarczą. W aplikacji dostajecie informację, po jakim czasie ostrze wymienić. Jeśli chodzi natomiast o te talerze, one są ruchome, zarówno do przodu, jak i na bok. Do przodu, czyli tak naprawdę w dół, bo chodzi mi tutaj o wysokość koszenia od 3 do 10 cm. To wszystko ustawiacie w aplikacji, więc nie musicie tutaj nic kręcić. Wysokość koszenia ustawiacie sobie tak jak chcecie za pomocą waszego smartfona. No a jeśli chodzi o dojazd do krawędzi, tutaj mamy system Edgemaster 2.0, czyli to wszystko, co tutaj widzicie, przesuwa się na boki. Dzięki temu ona powinna bez problemu zgarniać także trawę z krawędzi, co oczywiście zaraz sprawdzimy. Jeśli chodzi o krawędzie, ona powinna zostawiać w tej chwili tylko margines 1,5 cm, co jest bardzo dobrym wynikiem, bo większość kosiarek na rynku, które nie mają tego Edgemastera, to krawędź to jest okolice 5 cm, czyli rzeczywiście ona powinna tą krawędź precyzyjnie skosić. Jeśli chodzi o baterię, akumulator 5 Ah, no i oczywiście inteligentne zarządzanie energią. I tutaj nie tylko chodzi o to, że ona doładowuje się, kiedy energii jej braknie, ale jest w stanie inteligentnie zarządzać energią podczas na przykład postoju w stacji. Więc fajnie, że no to po prostu wydłuży też żywotność baterii. Koniec teorii, zadokujmy kosiarkę, pokażę Wam jeszcze stację dokującą dla formalności. No i co, przechodzimy do testu praktycznego.
Jeśli chodzi o stację dokującą, to jest raczej standardzik, czyli mamy po prostu stację razem z mini daszkiem, razem z lampką statusu, no i oczywiście kablem, który ma oczywiście standaryzację IPX6, tak jak i cała kosiarka. Jeśli chodzi też o gabaryt i przenoszenie tego urządzenia, bo teraz przynosiłem do stacji, to chciałbym Wam o tym powiedzieć, ona waży ponad 24 kg, ta kosiarka, więc przenoszenie i czyszczenie może być niewygodne. Żeby w ogóle ją złapać, to trzeba podejść w ten sposób i tutaj macie specjalne uchwyty. Natomiast Dreamy o tym też pomyślało i możecie na Waszym ogrodzie wyznaczyć specjalne clean spoty, czyli po prostu strefy czyszczenia, gdzie kosiarka tam sama dojedzie i dzięki temu wystarczy, że ją podniesiecie i obmyjecie na przykład szlaufem. Nie wolno tego robić pod ciśnieniem, ale ona spokojnie taką lekką wodę ze szlaufa bez ciśnienia wytrzyma i możecie wtedy ją wygodnie wyczyścić. Także tutaj wszystko zostało przemyślane, nawet ten wielki gabaryt i waga. Jeśli chodzi jeszcze o funkcję Smart, to zderzak tutaj też pełni funkcję nie tylko zabezpieczenia kosiarki, ale także inteligentnego rozpoznawania przeszkód, dlatego że jesteście w stanie ustawić obszar, gdzie na przykład zwisają gałęzie w Waszym ogrodzie. Wtedy sensor mógłby nie pozwolić kosiarce wjechać, ale w specjalnie oznaczonym obszarze jesteście w stanie deaktywować sensor i wtedy tylko zderzak pełni funkcję tego zabezpieczenia, żeby kosiarka w coś nie wjechała. Kolejną smart funkcją jest tryb stróża. Oczywiście kamery można wykorzystać do tego, żeby po prostu obserwować swój ogród i kosiarka może jeździć po ogrodzie i pełnić funkcję ochroniarza bez koszenia, czyli po prostu zrobi Wam tak zwany obchód i będziecie widzieli, co dzieje się na Waszym ogrodzie, plus jest w stanie wykryć na przykład człowieka. No i jeszcze jak ktoś by chciał ją Wam zakosić, to ma wbudowane miejsce na AirTaga, więc znajdziecie ją na mapie, nawet kiedy ktoś będzie chciał ją Wam ukraść. Dobrze, nie przedłużam, mapujmy teren i zobaczmy, jak to będzie działało. Oczywiście do mapowania potrzebujemy tylko naszego smartfona. Możemy wybrać dwie opcje mapowania. Albo mapowanie ręczne, czyli my poprowadzimy kosiarkę po krawędziach i ona sama stworzy mapę, albo mapowanie automatyczne, tak jak waszego odkurzacza w domu. No i oczywiście tutaj ze względu na to, że jest lidar, ze względu na to, że są kamery, nie potrzebujemy żadnego RTK, żadnych anten, żadnych kabli. No to jest oczywiście oczywista oczywistość, tak bym powiedział, natomiast wolę o tym przypomnieć. Klikamy rozpocznij mapowanie. Na starcie myślałem, że ona będzie poruszała się troszeczkę szybciej, natomiast i tak uważam, że nadrobi to szerokością koszenia. Lecimy z mapowaniem ręcznym, a nie automatycznym. Automatyczny też Wam zaraz pokażemy z obowiązku testowego, natomiast zmapujmy sobie na razie teren, ten nasz standardowy, tak jak robimy to zawsze przy każdej kosiarce. No i teraz jeśli chodzi o to skręcanie i dojeżdżanie. Widzicie, tutaj od razu wyskakuje komunikat, że można skorzystać z trybu automatycznego, ale dajemy sobie to później. I jeśli chodzi o skręcanie, podjeżdżamy do samej krawędzi, bo one są tutaj bardzo istotne i zobaczcie, że ta kosiarka jest w stanie obracać się praktycznie w miejscu dzięki tym specjalnym kołom i napędowi na 4 koła. I tutaj ważne, żeby ten Edgemaster dobrze działał. Jedźcie naprawdę blisko krawędzi, bo wtedy po prostu te efekty koszenia będą najbardziej optymalne, a Wy nie będziecie musieli sobie dorabiać pracy pod kosiarką. I uwaga, dojeżdżamy do krawędzi i skręcamy. Zobaczcie, że ona rzeczywiście jest w stanie skręcać w miejscu. To, na co jeszcze zwraca uwagę producent, to fakt tego, że ta kosiarka potrzebuje przestrzeni. No jest to fakt i fizyki nie oszukacie. Jest to sprzęt duży i on potrzebuje przynajmniej 60 cm przestrzeni w ścieżkach, więc jeśli macie gdzieś ciasne obszary w ogrodzie, no to też warto na to zwrócić uwagę, bo o ile szerokość koszenia to 40 cm, no to jednak bryła tej kosiarki jest dosyć spora. Natomiast tutaj my akurat takiego problemu nie mamy. Nasz najtrudniejszy obszar z drzewkiem, którego specjalnie zaznaczamy na mapie, jak zawsze, żeby pokazać Wam, jak kosiarka sobie radzi i jak działa OmniSense 3.0. No, steruje się nią bardzo precyzyjnie. No fakt tego, że raz, że napęd na 4 koła, dwa, że te specjalne koła z przodu powodują, że nawet minimalny ruch joystickiem to automatyczna reakcja sprzętu i to naprawdę bardzo, bardzo precyzyjna. No i dojeżdżamy do końca, potwierdzamy zamknięcie granicy. No i ostatnia sprawa, czyli ścieżka pomiędzy stacją a granicą koszenia. No i w tym momencie moglibyśmy ustawić no-go zone, natomiast oczywiście nasz test z drzewkiem specjalnie tam nie ustawiamy nic, żeby kosiarka sobie z tym sama poradziła. W końcu mamy tutaj lidar, mamy dwie kamery, mamy AI, więc powinno sobie dać radę. My natomiast robimy ścieżkę. Tutaj krótki poradnik. Wygenerujemy mu ścieżkę dojazdu do stacji. Najpierw sobie pojedziemy kawałek w głąb trawy, następnie kosiarkę obrócimy, dajemy punkt początkowy i wjeżdżamy do stacji i dajemy ustaw punkt końcowy.
I w tym momencie mamy ukończ mapę, mapa się tworzy, no i w tej chwili mamy też plany. Plany wiosenno-letni, jesienno-zimowy. Wiosenno-letni 3 koszenia w tygodniu od 8 do 12, natomiast jesienno-zimowy 2 koszenia od 9 do 13. No, kwestia po prostu też zmiany czasu. My oczywiście wybieramy plan wiosenno-letni. To jest fajne, bo wtedy macie automatycznie skonfigurowaną tą kosiarkę. Ona sobie wyjeżdża regularnie rano i kosi Wam trawę, oczywiście uwzględniając też czynniki atmosferyczne. Więc my wybieramy plan wiosenno-letni, no i użyj mapy. No i mamy zmapowany nasz teren, no i teraz przechodzimy do ustawień. No i mamy tutaj skuteczność koszenia, standardową, wydajną, szybką. I teraz standardowa 2500 m2 na dzień, wydajna to jest 3500 m2, a szybka to 5000 m2. Rzeczywiście ta kosiarka jeździ z różnymi prędkościami. Jeśli nie chcecie mieć poharatanej trawy, no to warto wybrać ten tryb standardowy. My też robimy zawsze test na standardowym. Jeśli chodzi o wysokość koszenia, my sobie skosimy dzisiaj na 5 cm. Kierunek koszenia, to jest też dosyć istotne, żebyście nie mieli takich pasów regularnych na trawie, to o tym zawsze powtarzam w każdym naszym teście. Ustawcie sobie kąt koszenia, który jakby samoczynnie się zmienia. Możecie ustawić, żeby kosiarka po każdym koszeniu zmieniała kąt o kilka stopni, dzięki temu unikniecie po prostu takiego wygładzenia trawy w jednym kierunku, ona po prostu będzie dobrze wyczesana, tak bym to nazwał. My dzisiaj sobie skosimy na 90 stopniach, po to, żeby mieć cały czas długie pasy. Potwierdzamy. Lecimy dalej. Automatyczne koszenie krawędzi oczywiście włączamy, bezpieczne koszenie krawędzi wyłączamy, bo chcemy, żeby ona jak najbliżej dojechała, bo chcemy sprawdzić tego Edge Mastera i funkcję Edge Master też włączamy. I to Edge Master to jest właśnie to wysuwanie się tarczy i tu jest definicja taka, że po włączeniu tarcza tnąca przesuwa się na bok, robot będzie kosił krawędzie przez 2 okrążenia na wysokości 3 cm, czyli po prostu będzie fajnie oddzielona ta strefa krawędzi. Zawsze warto zjechać z nożem jak najniżej tej krawędzi, no bo widzicie jak rośnie ta trawa, ona czasami wystaje i tak dalej, więc najlepiej ją skosić po prostu jak najniżej. Unikanie przeszkód na krawędziach wyłączamy, bo chcemy, żeby nic jej nie przeszkodziło. Wrażliwość omijania przeszkód średnia, no czyli domyślnie. Zapisujemy, wracamy robotem do stacji, no i zaczynamy nasz test. Jak widzicie, automatyczne mapowanie nadal nie jest doskonałe, więc ja zawsze preferuję manualne mapowanie ogrodu, po to, żeby zmapować teren dokładnie tam, gdzie chcecie i zrobić to precyzyjnie, a te kamery i sensory niech zostaną do omijania przeszkód na bieżąco i wszystkich innych zagrożeń w ogrodzie, bo to robią dobrze. No i dobrze, rozpoczynamy. 248 m2 obszar całkowity, 242 metry obszar koszenia. No i oczywiście procentowy postęp na bieżąco razem z lokalizacją robota w naszej aplikacji na smartfony. Jeśli chodzi o strategię koszenia, myślę, że ona najpierw skosi obszar główny, a na deser zostawi sobie te krawędzie. Obszar koszenia 40 cm, tempo koszenia też niezłe. Przy mapowaniu wydawało mi się, że ona będzie troszeczkę wolniejsza, ale na tym trybie standardowym naprawdę żwawo, jest żwawo. Słychać jak to wszystko pracuje, ale nie jest też za głośna. Na pewno nie będzie przeszkadzała, nawet jeśli ktoś by teraz wypoczywał w ogrodzie. No i teraz kultura zawracania. Raz, że te kółka nie ryją nam trawy, bo one się obracają, a dwa, że zobaczcie, ona i tak robi ten taki ruch niczym ciężarówka po to, żeby nie zniszczyć nam trawnika. Także pod tym względem absolutna rewelacja. Zobaczymy jaka strategia, bo oczywiście pamiętajcie o tym, że to drzewko nie jest zmapowane jako strefa no-go zone, więc zobaczymy jak ona sobie poradzi. Strategia myślę, że jest taka, że na początek najdłuższe odległości, a później będzie precyzja, czyli trochę kręcenia, a na końcu krawędzie. Ta sztuka zawracania, mimo tego, że ona jest w stanie zawracać w miejscu, to i tak algorytm robi to w taki sposób, żeby jak najmniej zniszczyć trawę. To akurat mi się podoba, no bo jeśli nie ma potrzeby kręcenia się w miejscu, no to robimy tak, żeby jak najmniej zaszkodzić naszemu trawnikowi. Słuchajcie, minęła mniej więcej godzina, mamy już 76% postępu i ten główny obszar wykoszony. Tam delikatnie chyba się kosiareczka w pewnym momencie przestraszyła cienia, ale później wróciła i ogarnęła temat. No i jedziemy teraz na naszą strefę
gdzie nie mamy zaznaczonej strefy niewjeżdżania. Zobaczymy, jak sobie ten OmniSense poradzi. Jeśli chodzi o prędkość koszenia, no tutaj mniej więcej godzinka, a mamy już praktycznie robotę skończoną, więc rzeczywiście te 2500 m2 dziennie ona będzie w stanie skosić. Tempo jeżdżenia ma bardzo dobre, nie jest może ona super szybka, ale przez to, że ma 40 cm, jeśli chodzi o szerokość koszenia, no to pozwala jej naprawdę sprawnie śmigać. Generalnie tempo poruszania się tej kosiarki myślę, że też jest zdeterminowane tym, że mamy tutaj 3 ostrza na tarczę i szybsza jazda mogłaby spowodować, że ta trawa byłaby poharatana. To jest wszystko dobrane optymalnie. Także pod tym względem jest naprawdę nieźle. Jaka tutaj strategia będzie przyjęta? Zobaczmy. Jest zachowana ostrożność. Widać, że kosiarka zwolniła. No, zobaczymy, czy nam nie wpadnie. Natomiast myślę, że ona przy tym napędzie 4x4 to i tak, nawet jakby wpadła w tą korę, to i tak się z niej wydostanie. No ale od tego są testy, żeby to sprawdzić. Tu jest taka ostrożność i zachowawczość, chociaż... Jest bardzo, bardzo dobrze. Jest precyzyjnie, ale jednocześnie zachowawczo. A przypomnijmy, że jesteśmy na ustawieniach, gdzie kosiarka ma się niczego nie bać. O, mamy wpadkę? Nie, nawet nie wpadła. No i tutaj też pokazanie możliwości manewrowania, tak to nazwijmy. Tutaj mamy najwęższy obszar w naszym ogrodzie i ona i tak jest w stanie tak fajnie się zawijać i tak fajnie skręcać, że ten gabaryt nie jest tutaj problemem i rzeczywiście trawa będzie poprawnie skoszona. No słuchajcie, powiem wam, że jest naprawdę nieźle, dlatego że jakby przeszkoda, która nie została w żaden sposób oznaczona na mapie, została rozpoznana bardzo dobrze. Kosiarka precyzyjnie sobie tam podjechała. Wszystko ładnie wymierzyła. Nawet jak to koło gdzieś tam spadło z tego krawężnika, no tutaj mamy napęd 4x4. Każde koło jest napędzane niezależnie, więc ona się po prostu bez problemu stamtąd wydostała. To nawet bez zająknięcia po prostu pojechała dalej, więc to jest super. Algorytm sobie fajnie dobrał ten obszar. No powiem wam, że na razie Dreamy A3 naprawdę pozytywnie mnie zaskakuje i robi to dobrze. I tempo tego koszenia jest naprawdę niezłe. Myślę, że tu będziemy mieć czas poniżej 1,5 godziny, więc będzie bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No i teraz zobaczymy. Mamy 84% i kończy nam się taki obszar, że tak powiem, główny, a zaczyna się pewnie walka z krawędziami, więc tutaj też jestem ciekawy tego Edgemastera. I zaczynamy kosić krawędzie. Dla przypomnienia, funkcja Edgemaster polega na tym, że po prostu te dwa talerze, które są pod spodem, one dojeżdżają do krawędzi, jak widzicie, tej obudowy. No i dzięki temu ta kosiarka jest w stanie skosić do 1,5 cm, jeśli chodzi o krawędzie. Co jest niezłym wynikiem, bo taka klasyczna kosiarka mniej więcej na 5 cm kosi. Ależ to było dobre, tak mógłbym podsumować tą sesję koszenia. Słuchajcie, 250 metrów prawie w mniej niż godzinę. I to z podwójnym koszeniem krawędzi. Także rzeczywiście ten 40-centymetrowy obszar koszenia, 2 talerze robią robotę. Tempo poruszania też jest na tyle optymalne, że to wszystko współgra. No i jeśli chodzi o dokładność tego koszenia i to, jak kosiarka się zachowywała, no muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Zaczynając od napędu, zawracanie na 3, więc nie niszczy trawy. Dodatkowo te koła przednie, które pozwalają kosiarce obracać się w miejscu. Przy skręcaniu rewelacja. Jeśli chodzi o strategię koszenia, no tutaj nie ma jakby do czego się doczepić. Poprawnie wybrany kierunek koszenia, jazda po najdłuższych bokach, wszystko super. No i teraz krawędzie. Krawędzie chyba zaskoczyły mnie najbardziej. Raz, że to jest koszenie podwójne, czyli raz ona objeżdża z wysokością ostrza taką, jaka była standardowo, a później jeszcze obniża ostrze do 3 cm. To oczywiście możecie sobie zmienić w ustawieniach. My wybraliśmy tą funkcję Edgemaster, żeby zobaczyć, jak to działa. I ona później obniża to ostrze i jedzie przy samiutkiej krawędzi, no kosząc tak naprawdę wszystko. Tutaj przy tej kosiarce myślę, że poprawki pod koszarką to jest kosmetyka. Zresztą można zobaczyć, wiadomo, że kępka trawy jeśli rośnie i ona rośnie na boku, gdzie wchodzi w tą stronę, no to tutaj trzeba to ręcznie zrobić. Natomiast wszystko inne jest tak dobrze skoszone, że naprawdę jestem mega zaskoczony, jak to dobrze działało. No ciężko mi się do czegokolwiek doczepić. Tak samo jeśli chodzi o to drzewko. Na mapie ono zostało odpowiednio oznaczone jako przeszkoda. Został dokładnie wyłączony ten obszar z użytku, więc od razu możemy sobie nałożyć strefę no-go zone. Natomiast jak widzieliście, bez specjalnych ustawień to wszystko po prostu bardzo dobrze działa. Jeśli chodzi o baterię, 250
i tylko 35% zużyła ta kosiarka, więc absolutna rewelacja, dlatego że to pokazuje, że spokojnie okolice 500 m2 na jednym ładowaniu ona będzie w stanie skosić. No i to rzeczywiście przy powrocie do stacji ładowania, naładowaniu się, znowu skoszeniu, da nam te 2500 m2 dziennie. Wow! Kawał dobrej kosiarki i ciężko mi się do czegokolwiek doczepić i nawet jeśli patrzę na cenę tej kosiarki, to jak na ten obszar, który ona obsługuje, na to tempo, na tą dokładność, na te koszenie krawędzi, to jest naprawdę świetny sprzęt. No i za te pieniądze uważam, że wart swojej ceny, a pewnie cena i tak będzie spadała. Dla formalności jeszcze zobaczmy, jak wszystko wygląda pod spodem. Tak powiem, widzieliście, że ta trawa fajnie leciała, co zresztą widać po kosiarce. Trawa się sypie, no ale jak widzicie, wszystko jest w porządku. Tutaj to, o czym mówiłem, czyli dojazd krawędziowy, no te noże się po prostu przesuwają do tej krawędzi. Wiadomo, że tutaj jest jeszcze to martwe pole, ale i tak te krawędzie są koszone bardzo, bardzo poprawnie. Zawieszenie, jazda, prędkość, dokładność, tu wszystko gra. Słuchajcie, patrząc na to, jak ona jest wydajna i jak się chwali Dreamy, że potrafi pokonywać duże wzniesienia, to przyszliśmy na taką górkę. Tutaj kosić nie będziemy, chcemy zobaczyć, czy ten napęd jest w ogóle w stanie tu wjechać. Ile tutaj mamy? No tak, 39 stopni, czyli można powiedzieć, że trochę na granicy tego, co potrafi ten robot. Ale co? Sprawdźmy. Jestem na manualu, bo nie będziemy mu tu mapować terenu, natomiast zobaczmy w ogóle, czy on jest w stanie podjechać. No dzik. Ale dzik. No szanowni państwo, to jest naprawdę kosiara niepokonana. Można powiedzieć, że nawet się nie wzruszyła. Można też dodać, że ta ziemia jest sucha w ogóle, więc też jest Tak. Sucha ziemia. Proszę bardzo. No jestem pod wrażeniem. No tu już wiadomo, grawitacja ją pokonuje, ale i tak jest power, żeby jechać. Ale to jest czołg. No świetna jest ta kosiarka, naprawdę. Nie boi się wyzwań. Jeśli jeszcze chodzi o prędkość, bo w tym trybie standardowym ja mówiłem, że ona jeździ tak po prostu, ale okazuje się, że jak się włączy ten tryb manualny albo włączy się ten tryb super wydajny, czyli żeby ona po prostu wtedy zapierdzielała, to jest naprawdę szybka. Słuchajcie, to jest w ogóle niezła frajda, żeby sobie jeździć tym. No tutaj ciężko mi ustać na tej górce. Ja wiem, że kamera nie odda wam kątu, ale no naprawdę Dreamy sobie tutaj świetnie radzi. Zobaczcie, tu jest mega nierówno. O! Wheelie in the air, proszę bardzo. No czołg, to jest czołg. No dobrze, podsumowując, naprawdę wielkie wow. Nie mam się do czego doczepić w tej kosiarce, naprawdę ciężko cokolwiek tak naprawdę jej zarzucić. Podjazd pod naprawdę stromą górkę, do tego zwrotność, napęd na 4 koła, koszenie krawędzi, dokładność koszenia, tempo koszenia, wydajność, wygląd i na końcu uważam, że całkiem uczciwa w końcu cena pokazuje, że Dreamy znowu wchodzi na lidera, jeśli chodzi o kosiarki i oczywiście, jeśli potrzebujecie sprzętu aż tak wydajnego, to jest świetna propozycja. I muszę wam powiedzieć, że no warta swoich pieniędzy. Nie sądziłem, że o tym powiem przy Dreamy, bo przy A1 i A2 ten progres był na tyle mały, a cena poszła mega do góry, że bałem się, że A3 też będzie jakimś tam małym odświeżeniem. A tu jest naprawdę duże odświeżenie. To jest prawilny, nowy model, który naprawdę bardzo dobrze kosi trawę w waszym ogrodzie i potrafi tak naprawdę, wydaje mi się, że wszystko, czego potrzebujecie na działce do 25 arów. Więc naprawdę duży szacun i to jest sprzęt, że jeśli cię stać, to warto, bo ogarnie wszystko lepiej niż się spodziewałem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Oczywiście zapraszam was do dyskusji w komentarzach, jeśli chodzi o kosiarki, no ale też nie tylko. No i my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!